Siemanko, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na coś sensacyjnego, bo dzisiaj będzie test, a w zasadzie podsumowanie długodystansowego testu najtańszego roweru, jaki kiedykolwiek wpadł w moje medialne ręce. Oczywiście zdarzyło mi się w życiu jeździć na tańszych rowerach, zdarza mi się jeździć nawet na rowerach miejskich za 250 czy 300 zł, natomiast nigdy w życiu nie wpadł mi w ręce tańszy rower, który był nowy. I nigdy w życiu też nie wpadł mi w ręce rower tańszy, który byłby ciekawiej zaprojektowany. Natomiast czy projekt przekłada się na funkcjonalność i czy rower za 1000 zł ma sens, zobaczycie już za chwilę sami, bo właśnie zajmiemy się podsumowaniem długodystansowego testu Betweena Tribana 100, czyli prawdopodobnie najtańszego gravela na rynku. Cóż, nie da się ukryć, że ten rower to tak naprawdę jeden z najdziwniejszych sprzętów, jaki kiedykolwiek na naszym kanale się pojawił. Też muszę Wam zaznaczyć, że egzemplarz, który dzisiaj oglądamy, jest troszeczkę przeze mnie zmodyfikowany. Tak jak mówiłem, miał być rowerem dla dziewczyny, miał być rowerem dla osoby o wzroście poniżej 1,60 m, więc nawet ten najmniejszy rozmiar, czyli SK, musiał zostać troszeczkę dostosowany, żeby się po prostu nadawał. Tak jak mówiłem, rower jest pewnego rodzaju rodzynkiem na rynku, bo kosztuje poniżej 1000 zł, dokładnie 999 zł. No i w tym przedziale cenowym tak naprawdę nie ma konkurencji. Oczywiście są jakieś rowery używane, ale to też jest zawsze problem, zwłaszcza jeżeli szukamy małego roweru. Nie ma problemu, żeby znaleźć szosę nawet za 1000 kilka złotych dla osoby wyższej, natomiast jeżeli szukamy bardzo małego roweru szosowego, to jest to już niestety duży problem. No i pozostają ewentualnie jakieś tańsze rowery z supermarketów. Szczerze powiedziawszy, nie jestem specjalnie zaznajomiony z ofertą tego typu miejscach, więc podejrzewam, że coś można za kilkaset złotych znaleźć, ale jakoś nie byłem skłonny ryzykować. Jeżeli chodzi o ten rower, wiedziałem, że gwarantuje przynajmniej to, że nic z niego nie odpadnie w przypadku osoby, która waży około 50 kg. No i tak naprawdę nie ma ryzyka, że sobie zrobi na nim jakąś krzywdę przez po prostu beznadziejną jakość niektórych komponentów. Wiedziałem, że nie można mieć tutaj wysokich wymagań, ale zdawałem sobie sprawę po prostu, że ten rower przynajmniej będzie bezpieczny, no i będzie objęty też normalną gwarancją, no bo wszyscy wiemy, że w Decathlonie tego typu sprawy jak gwarancja działają całkiem sprawnie. Cóż, rower w momencie swojego debiutu na rynku spowodował nie lada sensację. Był testowany i prezentowany w większości poważnych wydawnictw rowerowych i w Polsce czy za granicą. Z tej racji, że jest rowerem tak naprawdę bardzo unikalnym. Przede wszystkim dlatego, że to nie jest szosa, tylko ten rower wyjściowo jest gravelem. On seryjnie wychodzi na oponach bodajże 32C. Ja w nim zmieniłem opony na szosowe z prostego względu, że miał służyć przede wszystkim jako szosa. No i chciałem też troszeczkę obniżyć opory toczenia, a też powiem Wam od razu, że ten rower też jeździł swojego czasu troszeczkę jako przełajówka, jako gravel, ale miał wtedy założone testowe opony Challenge Grifo, czyli opony o wartości praktycznie połowy tego roweru, ale tak się złożyło, że gdzieś zostały mi po testach. Jeździł na nich, fabryczne opony nie nadają się do niczego, są drutowe, śmierdzą po prostu, śmierdzą tanią gumą i w dodatku ważą pół tony. Naprawdę są beznadziejnie ciężkie i to jest pierwsza rzecz, którą radzę Wam z tego roweru wyrzucić. No ale w związku z faktem, że ten rower został tak zaprojektowany, zwróćcie uwagę, jak dużo tu jest miejsca na oponę. W tej chwili jest opona 25C, 32 mieściła się spokojnie, a można by wsadzić naprawdę jeszcze większe opony. Producent też tutaj troszeczkę walczył z rozgięciem tych szczęk. Jak widzicie, te zaciski, te szczęki są tak zaprojektowane, że tutaj można było wsadzić grubszą oponę, ale powiem Wam ze swojego doświadczenia, jak tutaj włożycie opony na przykład nawet 33C, to już trzeba spuszczać powietrze, żeby wysunąć oponę ze szczęk hamulcowych, także nie jest to tak do końca przemyślane rozwiązanie. Rama jest oczywiście aluminiowa, widelec stalowy, nie ma tej mowy tak naprawdę o zbyt wielu nowoczesnych rozwiązaniach. Jest oczywiście możliwość montażu bagażnika i błotników, to akurat ważne, bo ten rower, jak zauważyłem w krakowskich realiach, bardzo często służy jako po prostu rower miejski do codziennego przemieszczania się. Bardzo często właśnie pojawia się w takiej konfiguracji z bagażnikiem. Nie ma oczywiście żadnych sztywnych osi, tym podobnych patentów. Nie ma mocowania direct mount do przedniej przerzutki. Jest taki sprytny patent za to, który ma ograniczać ryzyko spadania łańcucha, aczkolwiek powiem Wam, że on działa wybitnie tak sobie. Bardzo prosta korba na kwadrat z blatem 48. No i z tyłu mamy oczywiście zębatki w układzie 14-34T, więc jak łatwo się domyślić, połączenie korby 48 zębów z
z tyłu zębatkami 14-34, no niestety nie gwarantuje nam z jednej strony zbyt lekkiego pokonywania podjazdów, a z drugiej strony rozwijania zbyt dużej prędkości na płaskim, więc ten rower to są tak naprawdę same kompromisy. To jest najmniejszy rozmiar, czyli SK. Tak jak mówiłem, dla osoby 1,58 m wzrostu musiałem skrócić mostek, fabrycznie była 90, został wymieniony na tego typu patent, który tutaj widzicie. Do tego oczywiście bardzo prosta manetka zmiany biegów, obsługiwana z kierownicy. W takiej formie jest już przynajmniej indeksowana, więc jest to jakiś plus, że nie trzeba tutaj wachlować tą dźwignią, zastanawiając się, który bieg wchodzi. Działa to dość skutecznie, muszę przyznać, i nawet ogarnia. Klamki hamulcowe to produkt teoretycznie Tektro, czyli takie klamki uniwersalne, które można wsadzić do każdego roweru. Same klamki tak naprawdę nie wzbudzają jakichś moich większych zastrzeżeń, to zastrzeżenia wzbudzają u mnie hamulce, bo hamują po prostu beznadziejnie. Na tych fabrycznych klockach hamulcowych ten rower po prostu spowalnia, a nie hamuje, więc jeżeli chcecie na nim pojeździć albo chcielibyście go komuś sprezentować, to radzę pierwsze to zrobić, to wymienić klocki hamulcowe, żeby zapewnić komuś odrobinę bezpieczeństwa. Do tego oczywiście bardzo ciężkie koła, z tyłu nawet nie ma szybkozamykacza, tylko jest zwykła śruba na ośce, no więc patent tak naprawdę też z troszeczkę minionej epoki, no ale miało być tanio, nie da się ukryć. Do tego siodełko w formie takiej kanapy, ani niezbyt wygodne, ani niezbyt lekkie, no ale też nie wymagajmy zbyt wiele. W końcu rower za 999 zł. Cóż, jaki Bitwin jest, każdy widział, każdy już wie, każdy mógł sobie zdanie na temat tego roweru wyrobić. Podejrzewam, że większość z Was o tym rowerze też w jakiś sposób słyszała, bo dość głośno się wokół niego zrobiło reklamowo przez fakt, że jest tak tani, no bo kosztuje niecałe 1000 zł. Natomiast tak naprawdę dla kogo jest ten rower? Bo to jest pytanie, które pewnie dla wielu z Was jest tutaj kluczowe i tak naprawdę podejrzewam, że większość z Was, która dotarła do tego filmiku, nie będąc stałym subskrybentem naszego kanału, tylko dotarła tutaj z zewnątrz, zastanawia się nad kupnem tego roweru dla siebie i zastanawia się, do czego on jest zdolny, to muszę Wam od razu powiedzieć, że nie jest to ani rower, który będzie namiastką gravela, ani nie będzie wstępem do świata rowerów gravel, ani nie jest rower, który będzie wstępem do świata rowerów szosowych. Więc jeżeli sobie chcecie kupić gravela albo szosę, to dołóżcie chociaż parę stówek w przypadku szosy, albo trochę więcej w przypadku gravela, bo niestety są droższe. I kupcie coś innego, bo ten rower tak naprawdę ma zbyt wiele ograniczeń i jest tak skonstruowany, że nawet inwestując w niego 1500 czy 2000 zł, nie zrobicie z niego ani dobrej szosy, ani dobrego roweru typu gravel na początek. Bo jest po prostu zbyt prymitywny, jest cały tak skonstruowany, żeby po prostu miał sens w takiej formie, czyli należy nim jeździć, aż mu kółka podpadają i się niczym nie przejmować, ale nie modyfikować go, bo to się po prostu finansowo Wam nigdy nie sklei, nie będzie miało sensu. Największe plusy tego roweru to na pewno cena i dobry projekt, bo ktoś pokazał, że za 1000 zł można zaoferować rower, z którego nic nie odpada, bo paradoksalnie po roku i nie wiem, 2000, ten rower nie ma jakiegoś kosmicznego przebiegu, on przejechał może 2000 km, ale po tym czasie nie był ani raz w serwisie, nic się z nim złego nie dzieje. Po wymianie mostka, o którym mówiłem, że był fatalny i sam się luzował, po wymianie klocków hamulcowych, które nie hamowały i po wymianie opon, które ważyły pół tony i śmierdziały. Ja wiem, że to jest abstrakcja mówić o oponach rowerowych, że jest problemem to, że śmierdzą, ale uwierzcie mi, że w całej mojej karierze po prostu nie miałem w domu tak śmierdzącego kawałka gumy jak te opony. No to po tych modyfikacjach ten rower nie stwarza większych problemów. No zdarzyło się 2 razy przebić dętkę, bo okazało się, że na obręczach nie ma taśmy, więc jak Wam się poluzuje szprycha albo cokolwiek wpadnie tam, no to od razu Wam przebija dętkę, bo nie ma taśmy, która by izolowała tą komorę nypli od dętki. Ale poza tym nie ma z tym roweru większego problemu. Po tych paru modyfikacjach tak naprawdę jeździ i nie sprawia żadnych kłopotów, aczkolwiek jeździ w pewien sposób, którego się nie da przeskoczyć. No, on nigdy nie będzie szybki na szosie. On nigdy się nie będzie nadawał do jazdy po dziurach, bo zwariujecie ze spadającym łańcuchem. Nie zmodyfikujecie tego, na przykład dając tam przerzutkę MTB z mocnym sprzęgłem, bo musielibyście wymieniać klamkomanetki, musielibyście wymieniać korbę, musielibyście wymieniać od razu też koło, bo jest ono pod wolnobieg, więc też nie obsłuży nam większej kasety. Także wszelkie modyfikacje tego roweru nie mają większego sensu. Sens ma kupno, nie wiem, wygodnego siodełka, podwójnej owijki, załadowanie bagażnika i tłuczenie go po prostu na co dzień po mieście, albo na przykład wywiezienie go sobie do domku na Mazurach i zainstalowanie go tam jako takiego roweru do jazdy bez konieczności przyłożenia swojego normalnego roweru. Czyli zostawiacie go sobie w domu, przyjeżdżacie na wakacje, na wczasy i sobie tym rowerem śmigacie, bo taki ten rower ma tak naprawdę sens. Nie da się go traktować jako wstęp do poważnego kolarstwa w jakiejkolwiek odmianie. Ma sens katowanie go na co dzień i jest dobrym przykładem na to, że można projektować tanie i przemyślane rowery, ale jest też dowodem na to, że nawet przy dużej kreatywności projektanta i producenta nie da się obejść pewnych ograniczeń, czyli próba dostosowania
tanich komponentów, a nawet czasami wyprodukowania tanich komponentów tak, żeby one spełniały pewne założenia, niestety przy zbyt ograniczonym budżecie nie kończy się dobrze. Czyli generalnie mamy tak naprawdę tylko namiastkę takiego działania, jakiego byśmy oczekiwali. Więc ten rower w ogóle jest taką namiastką pewnych oczekiwań, ale w swoim przedziale cenowym udowadnia, że można po prostu, że generalnie można coś zaprojektować, co będzie całkiem odkrywcze i tak naprawdę będzie pomysłowe, aczkolwiek pokazuje też, że bez pewnego budżetu niestety ograniczeń się nie przeskoczy. Ja Wam jeszcze powiem odnośnie rozmiaru. Ten, który widzieliście tutaj, ten egzemplarz to jest SK i tak naprawdę wystarcza dla osoby od 1,60 m. Jeżeli chodzi o bez modyfikacji, bez mostka, to 1,64 m do uważam 1,75 m dałoby radę. Przy skróceniu mostka nawet od 1,60 m. Jeżeli macie powyżej 1,75 m, no to już M-eczka i potem L-eczka. Rozmiar, jak wiecie, pewnie rozmiarówka też jest dość ograniczona. SK jest najmniejszym rozmiarem, a szkoda, bo osobiście bym chętnie widział w tym rowerze też jakąś XS-kę, żeby taki rower kupić na przykład dziecku, bo też mogłoby to mieć sens, żeby zobaczyć, jak się mały na przykład zaprzyjaźni z kierownicą typu baranek. Więc jeżeli mnie słuchacie, drogi Decathlon Polska, to też pomyślcie o tym, żeby zaprojektować tego typu rowery na przyszłość w mniejszych rozmiarach, bo to może mieć po prostu sens. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym filmie odpowiedzi na nurtujące Was pytania odnośnie Betweena Tribana 100. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału, no i odwiedzania nas regularnie, bo spotykamy się 3 razy w tygodniu i pewnie niejednokrotnie jeszcze takie zaskakujące rowery będą się po prostu u nas pojawiać.